Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj pokażę Wam mój ulubiony sposób na make-up no make-up. Zapraszam. Ja takie makijaże make-up no make-up stosuję, kiedy zależy mi na tym, aby trochę poprawić swój wygląd, ale właśnie abym wyglądała jak nieumalowana. Bo właśnie wydaje mi się, że często mylimy pojęcie makijaż dzienny i make-up no make-up. Pamiętam, jak kiedyś był wiele lat temu taki wysyp makijaży właśnie w stylu make-up no make-up, jak to osiągnąć i ja tam widziałam wytuszowane rzęsy, pokryte brwi, nałożony podkład, bronzer, róż, tylko po prostu w delikatnej wersji, a to nie do końca jest to i dzisiaj po prostu pokażę Wam taki mój sposób na to, jak wyglądać troszkę ładniej przy minimalnej ilości kosmetyków. Ja zacznę sobie od bazy takiej lekko blurującej, matującej od Danessy Myrix. On już pomoże mi trochę utrwalić makijaż przy, wiecie, minimalnej ilości pudru i sprawi właśnie, że będzie wyglądała bardziej gładką, bez konieczności używania właśnie jakichś takich mocno blurujących pudrów czy dużej ilości podkładu. I tak naprawdę mam takie 3 sposoby na wyrównywanie kolorytu skóry. Pierwszym z nich jest po prostu color correcting, czyli używanie takiego zielonego korektora, a to w zasadzie jest taki Creme CC korektor od Erborian i jego można nakładać na całą twarz, można nałożyć punktowo i często właśnie zastępuje mi w ogóle makijaż twarzy, używanie korektora czy podkładu, bo już tak ładnie ujednolica koloryt, że często jest to taki wystarczający punkt. Drugim sposobem jest po prostu aplikacja korektora, punktowe miejsca i dokładne roztarcie go tak, żeby ładnie stapiał się ze skórą. Tutaj, jeżeli używacie korektora, to istotne jest, aby on był odcieniem zbliżony bardzo do naszej skóry, bo jeżeli będzie o te 3 tony jaśniejszy, no to im więcej go nałożymy, tym bardziej będzie widać po prostu takie jasne plamy na twarzy, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby po prostu ten makijaż się stapiał ze skórą, więc lepiej sprawdzi się taki troszkę ciemniejszy korektor, bardziej do korygowania niedoskonałości na skórze, niż do rozjaśnienia okolicy pod okiem. No i trzecim sposobem jest oczywiście podkład, ale też nałożony w taki specyficzny sposób. Myślę, że dzisiaj użyję sobie właśnie troszkę tego CC i trochę podkładu. Więc zaczynam sobie od tego kremu korygującego i ja najbardziej lubię aplikować go palcami. Odklepuję sobie trochę, bo nawet wzięłam za dużo. To może z tej strony nałożę sobie CC, a z tej strony pokażę Wam mój sposób przy użyciu podkładu. I ja aplikuję sobie ten krem CC tak naprawdę tam, gdzie te zaczerwienienia po prostu są. I to, co jest z nim bardzo fajne, to to, że on jest kompletnie niewidoczny na skórze. Jego się aplikuje i on pod palcami jest dosłownie tak jak krem. I na skórze, jak się przyjrzę, kompletnie go nie widać. Nawet jak on właśnie wyrównuje koloryt, trochę teksturę, zaczerwienienia, nie teksturę, to on jest po prostu niewidoczny. Przez co to jest jego ogromny plus, kiedy chcemy troszkę sobie poprawić naszą urodę, ale bez efektu widocznego makijażu. Tutaj ja ewidentnie widzę na przykład w tym miejscu, że jest różnica. To jest bardzo, bardzo fajny produkt, bo zobaczcie, że jakieś tam niedoskonałości ciągle przebijają, ale są takie fajnie stonowane. I mój drugi sposób, który tak naprawdę możecie wykorzystać zarówno korektor, jak i podkład, po prostu zależy, co macie, czego chcecie użyć. Wykładam sobie trochę tego podkładu, na przykład na dłoń. Ja używam sobie takiej właśnie blaszki i sięgam po takiej średniej wielkości pędzelek. Troszkę bardziej zbity to może być pędzel do podkładu, to może być pędzel do korektora, to może być na przykład taki mniejszy pędzel też tego typu. Taki, żeby nie był super mocno zbity, ale też nie taki puszysty jak na przykład, nie wiem, pędzle do bronzera czy do różu. I najlepiej, żeby był takiej średniej wielkości. Biorę sobie trochę tego podkładu i bardzo dokładnie wprowadzam w pędzel. W taki sposób, że jak dotkniecie tego pędzla, to nie czujecie, że on jest mokry, że on jest brudny i nie zostawia takich, wiecie, jakichś takich mokrych smug podkładu. I teraz delikatnie pokrywam sobie skórę. Też nie pokrywam zazwyczaj całej, tylko tam, gdzie po prostu jest najbardziej zaczerwieniona, albo koloryt jest nierówny, albo punktowo, jak mam jakieś niedoskonałości, po prostu zależy, na czym zależy mi najbardziej, co bym chciała zakryć. Teraz bym chciała troszeczkę rozjaśnić sobie tą okolicę, żeby była mniej zaczerwieniona. I robię to samo tutaj z policzkiem z tej strony, bo on jest trochę, jeszcze mam jakieś pozostałości po tym moim wysypie, o którym Wam opowiadałam, więc troszkę jeszcze tutaj mam takich zaczerwienień.
Ale przez to, że właśnie nałożyliśmy na pędzel ten podkład w taki sposób, a nie inny, czyli właśnie tak sobie dobrze go wprowadziliśmy we włókna włosa, włókna pędzla, to praktycznie ten podkład też jest niewidoczny i działa właśnie trochę jak taki ten kolor korektor, czyli mamy efekt wyrównania kolorytu, ale nic po prostu nie widać. I widziałam tą technikę też ostatnio u mojej ulubionej makijażystki, której właśnie pędzli aktualnie używam, czyli Katie Jane Hughes, i ona nazywała to po angielsku priming the brush, czyli tak nie da się tego tak bezpośrednio przetłumaczyć, w sensie bezpośrednio właśnie się da, ale nie do końca będzie miało taki sens jak powinno na język polski, ale chodzi o to, żeby zaprimerować tym podkładem pędzel. W zasadzie czoła to nie widzę potrzeby, wiecie, jak tutaj wyrównywać. Może tutaj minimalnie, ale generalnie czoło to bardzo często mam takie jednolite w kolorze, gładkie i często tego czoła w ogóle nie pokrywam właśnie w tego typu makijażach. I jest ten koloryt taki lekko wyrównany, wszystko tak naprawdę przebija, ale jak się patrzy w ten sposób, no to buzia się wydaje taka właśnie wyrównana. Wydaje mi się, że nawet z tej strony przy tym CC jest jeszcze trochę bardziej wyrównana, tutaj troszkę mocniej jeszcze przybija zaczerwienienie, więc dokładam sobie jeszcze odrobinę tego zielonego kolor korektora, bo akurat tutaj zostało mi minimalnie na blaszce i bardzo polecam Wam spróbować tą technikę primerowania pędzla w ten sposób, tak żeby jak będziecie nakładać go pędzlem, to żeby on nie zostawiał takich smug podkładu, takich widocznych śladów, maźnięć, tylko właśnie żeby mieć wrażenie, jakbyśmy w ogóle nic nie nakładali na tą twarz. I uwierzcie mi, efekt jest po prostu przepiękny, bo mamy lekko wyrównany koloryt, taki ujednolicony, ale kompletnie nic nie widać. Bardzo fajna technika na wakacje, kiedy przed swoim nowym chłopakiem chcecie udawać, że nie macie makijażu, a troszeczkę jednak macie, albo kiedy na przykład wybieracie się na trening i nie chcecie zbyt mocno obciążać sobie skóry. I teraz co z okolicą oczu? No właśnie w Make-up No Make-up musicie po prostu spojrzeć na siebie tak obiektywnie w lustro i zwrócić uwagę na to, jakby co wymaga krycia, bo generalnie wiecie, nic nie wymaga, bo my nie mamy żadnych niedoskonałości, tylko mamy same doskonałości, tak? To już oczywiście to jest jasne, więc teraz szukamy tego, co na przykład ma trochę inny kolor niż reszta skóry. To jest dobre określenie, coś co ma inny kolor niż reszta skóry. Także u mnie to były głównie zaczerwienienia z jakichś wyprysków, a może niektóre osoby będą miały właśnie ładny koloryt skóry, a będą miały zaśnienia pod okiem. Wtedy lepiej się skupić jednak pod tym okiem, coś tam sobie dołożyć, a skórę zostawić bardziej taką niewyrównaną. Ja generalnie pod oczami, nawet bez korektora, nie mam jakichś specjalnych nierówności, niedoskonałości, więc nie czuję potrzeby nakładania przy Make-up No Make-up czegoś, ale dzisiaj po prostu na potrzeby filmu troszkę sobie tak po takich dosłownie małych dziabkach nałożę. I to jest też takie zależne po prostu od tego, jak danego dnia wyglądam, bo w jednym dniu nic sobie nie nałożę pod to oko, w innym dniu sobie nałożę taką dziabkę jak dzisiaj, a w jeszcze innym dniu w ogóle tylko pod oczami będę wyrównywać koloryt, więc musimy to dopasować do naszych potrzeb i najbardziej lubię właśnie wklepywać palcem, bo wtedy ten korektor jest niewidoczny. Jak macie pod oczami mocne zaśnienia, a chcecie, aby wyglądał ten makijaż bardzo lekko, to polecam Wam albo color correcting brzoskwiniowym korektorem, albo wybieranie mocno kryjących korektorów i nakładanie ich po prostu w bardzo małej ilości, właśnie doklepywanie palcem. I teraz moim zdaniem skóra jest już tak fajnie wyrównana, tylko moim zdaniem jest trochę blada w stosunku do tego, jak wygląda reszta ciała. Więc chciałabym przywrócić troszeczkę koloru tej skórze, a w związku z tym, że to ma być Make-up No Make-up, to ja nie będę Cię tutaj jakoś specjalnie konturować, ale chciałabym, żeby na policzkach jednak był jakiś kolor. To, co bardzo lubię robić w tej sytuacji, to łączenie sobie bronzera i różu. Więc nabieram sobie trochę bronzera i trochę różu, to jest taki mój DIY. Mieszam sobie razem i tym samym pędzelkiem, którym nakładałam podkład, nabieram sobie delikatnie. Jak on jest taki już roztarty, to też możemy powiedzieć, że primerujemy sobie ten pędzel różem i delikatnie wklepuję. Tutaj muszę tylko uważać z intensywnością, bo gdy nasz makijaż skóry jest delikatny, to każdy intensywny kolor na naszej twarzy zwiększy kontrast. Zwiększając kontrast będziemy podkreślać wszystkie niedoskonałości, jakie mamy na twarzy, więc musimy uważać z ilością i z intensywnością i tutaj to oczywiście jest dopasowane
również do po prostu kolorów, w jakich jest Wam dobrze, ale sugeruje takie lekko przygaszone odcienie, dlatego też połączyłam sobie róż z bronzerem, bo sam róż mógłby zrobić zbyt bardzo taki różowy, koralowy efekt i wtedy makijaż nie wyglądałby jak make-up, no make-up, a przez to, że połączyłam go z bronzerem, to się stonował, zneutralizował. I zobaczcie, że wygląda jak taki, po prostu taki rumieniec. Tutaj też oczywiście fajnie się sprawdzi użycie po prostu samego bronzera. Zależy po prostu, jakie kolory preferujecie i czego potrzebuje Wasza skóra. Ja uwielbiam róż i potrzebuję po prostu różu. Bronzer może dla mnie nie istnieć. Dokładam sobie jeszcze minimalnie gdzieś tam na brodę, na nosek, gdzie tam mam po prostu ochotę. A jak ten róż jest tak dobrze stonowany, to możemy nawet nim wykonturować po prostu sobie czoło i nos i brodę i wszystko. Bardzo lekko przelatuje, bez zastanowienia głębszego. Chodzi o to, żeby po prostu ten kolor gdzieś tam się jeszcze minimalnie na twarzy pojawił, wtedy nie będzie efektu placka na policzku, tylko będziemy mieć po prostu efekt konturowania. Ok, tak wygląda moja skóra. Ja czuję się już fantastycznie i do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze tylko brwi. I tutaj bardzo lubię przy takich makijażach używać sobie tego żelu z NYXa, The Brow Glue. To nie jest mocno utrwalający żel, ale jest to żel, który trochę przyciemnia włoski. Ja mam w odcieniu Dark Brown i często jest to jedyny kosmetyk, jakiego używam na brwi właśnie kiedy robię sobie taki makijaż w stylu make-up, no make-up. Najpierw wyczesuję sobie pod włos, żeby też lepiej pokryć wszystkie drobne, malutkie, cienkie włoski. Wtedy też są one bardziej widoczne, mają troszkę bardziej taki kolor wyraźny i tak naprawdę już nie muszę z nimi nic robić. W takim makijażu no make-up bardzo lubię podkreślać brwi, ale zależy mi na tym, aby nie były zbyt wyrysowane i też zbyt ciemne, bo znowuż, tak jak mówiłam z tym kontrastem na policzkach, jak tu będzie dużo kontrastu, to podkreślają nam się niedoskonałości, jak tu na brwiach będzie dużo kontrastu, to reszta twarzy będzie się wydawała bardziej blada i znowuż będzie trzeba dołożyć więcej różu i pomadki i czegoś tam, więc równowaga. Każdy musi znaleźć swój sposób na make-up, no make-up. Ja tylko zdradzam Wam dzisiaj moje sekrety i moje spostrzeżenia pod tym kątem. No i zobaczcie, i te brwi tak ładnie, pełnie wyglądają, że już praktycznie nie trzeba niczego robić. Dzisiaj tak po prostu, bo mam ochotę, użyję sobie jeszcze trochę pisaka z NYXa i uzupełnię sobie tutaj brwi na końcu, bo ta jest po prostu trochę dłuższa. Coś tu musiało mi wypaść, jakieś piórko jedno czy dwa. No pisz pan. O. I taki pisak też jest oczywiście super rozwiązaniem w przypadku make-up, no make-up, no bo właśnie robi nam efekt włosków. Tutaj pamiętajcie, że przy pisakach im lżej dotkniemy skóry, tym bardziej cienki i delikatny efekt uzyskamy. Jak nałożymy takie kreseczki bardzo leciutkie, to będziemy mieć właśnie efekt takich półtransparentnych włosków, których nawet nie widać specjalnie w kamerze, a jak przyłożymy mocno, no to wiadomo, że będą one grubsze i mocniejsze. Więc zależy po prostu, jaki efekt chcecie uzyskać. No dla mnie jest petarda, moim zdaniem to idealna intensywność do mnie, do mojej urody i do też mojego koloru włosów, więc nie chcę ich podkreślać mocniej, bo znowuż będę właśnie miała taki efekt trochę przerysowany, zbyt duży kontrast i tak dalej. Myślę, że mogę sobie pozwolić na dołożenie odrobiny więcej różu. To jest akurat taki etap makijażu, który ja bardzo lubię i lubię, kiedy ta skóra jest taka troszkę bardziej zaróżowiona. Więc minimalnie sobie dokładam. Mogę sobie doklepać paluszkami. O, i myślę, że teraz jest właśnie tak, jak lubię. Kwestia pudrów. Jak zasetuję i przypudruję sobie całą moją twarz, to też może wyglądać trochę za płasko. Z drugiej strony, kiedy nie zrobię nic, no to moja tłusta skóra będzie zaraz błyszczała się na tyle mocno, że nie będzie to wyglądało zbyt fajnie, więc też te pudry dopasujcie po prostu do Waszej skóry, do Waszych potrzeb. Jeżeli macie skórę suchą, to myślę, że spokojnie możecie z pudru zrezygnować, bo ten makijaż i tak się spoko utrzyma, szczególnie, że mamy bardzo niewielką ilość kosmetyku na twarzy, bardzo niewiele podkładu, więc on też nie ma co się po prostu ważyć, rozumiecie, o co chodzi. Ja bardzo chętnie przypudruję sobie trochę strefetę, żeby wygładzić minimalnie pory, troszeczkę zmatowić skórę, ale nie zależy mi na płaskim macie, na idealnym blurze,
tylko po prostu na takim zrównoważonym efekcie. Jeżeli chcecie mieć taki efekt nieprzypudrowanej skóry, ale jednak używając pudru, bo bez pudru nie wyobrażacie sobie życia, to bardzo Wam polecam woalkę z Glam Shopu, albo tą klasyczną, albo tą pod oko. To jest w ogóle ta, no właśnie, to jest woalka pod oko i ona ma takie bardzo lekko rozświetlające wykończenie i jak nałożycie ją na skórę, to właśnie skóra wygląda jakby była taka leciutko zmiękczona, ale nie przypudrowana. Więc to jest bardzo fajny puder do tego, natomiast przy mojej tłustej buzi tutaj nie będzie wyglądało zbyt dobrze. Drugi puder, który też daje taki efekt make-up, no make-up, to jest RMS Beauty Tinted Unpowder. Puder taki na bazie krzemionki. On daje bardzo miękki efekt na skórze. Te wszystkie takie krzemionkowe pudry są dużo mniej widoczne niż te talkowe i ten właśnie daje taki efekt, że trochę mi tutaj matowi, trochę wygładza pory, ale jest kompletnie niewidoczny, nawet z bardzo bliska na skórze. A ja dzisiaj zdecyduję się na puder od LH Cosmetics, to jest Blotting Powder, taki puder prasowany, który nałożę sobie puszkiem. I on też daje bardzo ładne wykończenie na skórze, nie jest taki mocno widoczny, co się w sumie rzadko zdarza przy takich prasowanych pudrach, dlatego bardzo go lubię, ale nakładam go w niewielkiej ilości, wklepuję tylko w strefę T, żeby troszkę, widzicie tutaj różnicę? Jak tutaj pracuje skóra ze światłem, a tu już jest trochę bardziej płaska, może nie płaska, ale po prostu zmatowiona i ładnie wygładzone są pory na skórze. Także tak się prezentuje skóra. No i jak chcę sobie, wiecie, tak wyglądać po prostu jeszcze bardziej wystrzałowo, no to możemy sobie nałożyć odrobinę rozświetlacza. I tutaj moimi zwolennikami są takie rozświetlacze kremowe, które dają po prostu efekt mokrej skóry. Tutaj mam trochę sztyftu z Glam Shopu, widzicie? On jest taki wazelinkowaty, właśnie kremowy. I tutaj mój ulubieniec RMS Beauty, który daje przepiękny, trochę mi się za dużo nałożyło, ale daje taki przepiękny, miękki efekt takiej nawilżonej skóry. I ja wybiorę sobie właśnie dzisiaj RMS, ponieważ ten z Glam Shopu jest taki bardziej śliski, więc może do suchych skór będzie lepszy, natomiast u mnie lepiej będzie się utrzymywał ten z RMS. Też nakładam go sobie tak ostrożnie, rozprowadzam na paluszkach, żeby tutaj nie zrobić sobie żadnej plamy. Tylko chcę minimalnie podkreślić to nawilżenie i błysk. Więc leciutko sobie wklepuję. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Tutaj przyznam, że przy takim makijażu wszelkiego rodzaju rozświetlacze, takie sypkie, nie do końca mi się sprawdzają. Niektóre formuły tak. Na przykład najlepiej u mnie na takiej jakby nieprzygotowanej w pełni skórze dobrze wyglądał ten rozświetlacz z Flower Nose, bo on też jest taki trochę sheer, taki trochę niewidoczny. Natomiast te kremowe to zdecydowanie to, co mi się podoba najbardziej. I nakładam go tylko na policzki, bo tak, no dobra, jeszcze troszkę tutaj, a co tam? Z tego względu, że moja buzia i tak będzie się delikatnie błyszczeć, świecić w taki naturalny sposób, bo jest po prostu bardzo ciepło, więc ona i tak tutaj się zrównoważy. Nie będzie efektu, że tutaj nałożyliśmy rozświetlacz, a tutaj nagle jest matowo i płasko, bo widzieliście, jak sobie wyważałam te wszystkie rzeczy, więc mam i tak na takie naturalne wykończenie na skórze, więc ten rozświetlacz się też nie odcina. No i nałożyłam go po prostu też niedużo, więc to też robi swoje. I jeżeli chodzi o makijaż oka, ja nie lubię. W takim makijażu w stylu make-up, no make-up nie mam potrzeby kompletnie używania niczego do oczu. W ogóle bardzo lubię taki look, kiedy sobie jeszcze tam nałożę coś delikatnie na usta, ale to za chwilę. I ja takiego efektu, na przykład, że tutaj jeszcze sobie nałożę jakiś tam bronzer albo wytuszuję rzęsy, to już dla mnie jest make-up dzienny. Jak już jest oko, jak już są rzęsy, to dla mnie to już jest makijaż dzienny. Jeżeli Wam zależy, żeby jednak trochę to oko podkreślić, ale tak, żeby nie był ten efekt widoczny, to możecie podkręcić sobie rzęsy po prostu zalotką, albo możecie właśnie użyć takiego żelu do brwi, żeby leciutko pokryć rzęsy, wtedy będzie mieć efekt troszkę mocniejszej definicji przy oku, że to oko będzie miało taką ciemniejszą oprawę, ale nie będzie widać, że macie takie właśnie wytuszowane rzęsy. Albo po prostu tuszujecie sobie jedną warstwę tuszu i bierzecie sobie taką szczoteczkę czystą po prostu spiralkę i wyczesujecie, tak, żeby po prostu te rzęsy nie były widoczne. Tak jak mówię, ja nie lubię takiego efektu. Jak już mam tuszować rzęsy, to już wolę, żeby były takie.
Natomiast, więc dzisiaj sobie zostawię tak, nie lubię też tych rzęs podkręcać, dla mnie to tak dziwnie wygląda, jak po prostu są takie nagle takie sterczące tutaj rzęsy, a żadnego makijażu, więc to jest moja estetyka, ale to, na co sobie pozwolę dzisiaj, to co bardzo lubię robić, to używanie pisaka do piegów. W szczególności właśnie go lubię przy make-up, no make-up, kiedy chcę tak troszkę mocniej gdzieś tam tą okolicę pokryć, ale chcę, żeby wyglądała jakby nic tam na niej nie było, wiecie o co chodzi. Więc troszkę nałożę sobie piegów, to jest oczywiście kwestia totalnie opcjonalna, ale te piegi często ratują nas, kiedy właśnie troszkę może za dużo mamy tego makijażu gdzieś tam w centrum twarzy, to on nam tą taką makijażowość, pudrowość, podkładowość ściąga. I to bardzo w nim lubię. Zobaczcie, dosłownie minimalnie i tą moją bubę tutaj, którą mam takiego pryszczyka, też mogę sobie właśnie pokryć tym pisaczkiem i będzie wyglądał jak jakiś pieprzyk albo pieg i po prostu jest idealnie zakryty. I Wam właśnie też bardzo polecam ten tip, kiedy macie jakieś niedoskonałości, które trochę mocniej przebijają, a nie chcecie ich tutaj właśnie jakoś mocno maskować, weźcie sobie brązową kredkę, weźcie sobie pisak do piegów i po prostu zróbcie sobie pieprzyki. I na koniec usta. Lubię je delikatnie podkreślać, ale tak jak mówiłam wcześniej o tym kontraście, jak te usta będą zbyt takie wyraziste, będą miały zbyt intensywny kolor, to znów stworzy się taki efekt tego makijażu, takiego przemalowania i tego, że coś jednak na tej twarzy brakuje. Więc lubię sobie nakładać albo jakieś takie delikatnie tintujące błyszczyki, albo wiecie, po prostu coś takiego bardzo, bardzo delikatnie rozklepanego palcem. Ja użyję sobie trochę konturówki tylko tutaj, żeby podkreślić sobie łuk kupidyna i ta konturówka to jest Han 515, ma dosyć zbliżony odcień do mojego koloru ust, więc jak go tak sobie rozetrę, to w zasadzie nie jest on widoczny. Odcień, który jeszcze bardzo lubię w takich makijażach używać, to jest na przykład konturówka Inglot 326 albo, bo jest to w zasadzie taki zamiennik Glam Shop Mleczna Czekolada, taki szarawy beż i wtedy podkreślam sobie powyżej mojego konturu, żeby tylko zaznaczyć linię. O, widzicie? Taki trochę wąsik mi się zrobił, ale to zaraz sobie rozetrę, żeby zaznaczyć sobie po prostu kształt ust. Szczególnie, że moje są takie dosyć jasne, blade, więc to mi pomaga troszkę bardziej te usta zdefiniować, kiedy na tym mi zależy oczywiście. O, widzicie? Od razu ta górna warga zrobiła się taka bardziej wyrazista. Więc może sobie tak ten łuk kufidyna tutaj podkreślę. Tu polecam właśnie sobie też tak delikatnie te konturówki, czy jak pokrywamy nimi usta, wklepać, tak zmiękczyć delikatnie, żeby nie było żadnych ostrych linii, no bo wtedy tracimy ten efekt make-up, no make-up. Ja jeszcze dla odrobiny wyrazistości na ustach właśnie wracam do tej konturówki z Hean, nałożę ją tutaj na środek ust i tak dokładnie rozetrę. Ona jest taka dosyć kremowa, nie jest bardzo miękka, ale właśnie taka idealna, żeby taki efekt na ustach stworzyć, czyli tutaj środek ust i rozcieram, żeby tylko odrobina pigmentu się na tych ustach, widzicie, pojawiła. I na to nałożę sobie błyszczyk. Błyszczyk to akurat jest taka opcja, na którą sobie pozwalam. Taki błysk na ustach nie przeszkadza mi w make-up, no make-up. Może też tak wyglądać trochę jak balsam do ust. Bardzo lubię, czekajcie, to nie jest ten odcień. Bardzo lubię w tym celu właśnie te błyszczyki z NYX-a, ale najbardziej do make-up, no make-up mi sprawdza się ten taki fioletowawy, jagodowy 04 That's Chic, bo on właśnie jest taki trochę przygaszony w swoim odcieniu, nałożony w niewielkiej ilości, właśnie daje taki efekt bardzo naturalny, bo ten na przykład różowy, no to on jest jednak taki różowy, taki żywszy trochę, więc po prostu zależy jaki macie odcień czerwieni wargowej, ale właśnie ten to jest taki mój sekretny odcień. A dzisiaj użyję sobie mojego niedawnego odkrycia, czyli błyszczyk z AA Wings of Color. Błyszczyk nazywa się So Glossy Star Secrets i to jest odcień 11 American Pie. Odcień, który jest zarówno wyrazisty, ale zgaszony, bardzo naturalnie wygląda na ustach i tutaj moim zdaniem sprawdzi się idealnie. Też doklepuję sobie, żeby nie nałożyć zbyt dużo pigmentu i on tak pięknie pachnie. I zobaczcie, ten odcień jest wystarczająco przyciemniający, że mam ładną definicję, ale wystarczająco zgaszony, żeby też nie zwracać tak zbyt mocno uwagi na siebie. Pokażę Wam jeszcze właśnie wersję z tym błyszczykiem z NYX-a. Powiedzcie mi, który lepiej wygląda. I tak wygląda błyszczyk z NYX-a. No napiszcie mi, który Wam się bardziej podoba w tej właśnie wersji.
chyba zostanę sobie przy tym, słuchajcie. I tak się prezentuje już skończony mój ulubiony sposób na make-up, no make-up. Jeżeli podpatrzyliście jakieś fajne triki czy kosmetyki, dajcie mi znać w komentarzu, a może Wy macie jakiś swój ukochany, najlepszy sposób, jakiś trik na to, żeby ten makijaż nie był widoczny, a żeby jednak fajnie upiększał. Jeżeli macie takie triki albo właśnie kosmetyki, to koniecznie napiszcie na dole w komentarzu. Jeśli odcinek był dla Was przydatny, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!